Kalina Zajączkowska, mama Krzysztofa z autyzmem, neurologopeda, terapeuta komunikacji, prezes i założycielka Stowarzyszenia Przyjaciół Osób z Autyzmem Nie z tej bajki, które w swojej działalności prowadzi m.in. szkołę przysposabiającą do pracy. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wiadomo, liczba osób w spektrum autyzmu rośnie. Jakie są Pani doświadczenia w związku z tym trendem? Diagnoz, a co za tym idzie, tych ludzi, którzy się do nas potem zwracają o pomoc, jest z roku na rok coraz więcej. Pewnie fakt, że dużo więcej mówi się na ten temat w mediach, sprawia takie wrażenie u odbiorców, że zapanowała wręcz jakaś moda na ten temat. Oczywiście wiąże to się i z lepszą diagnostyką i też trochę ze zmianą kryteriów diagnostycznych. Akurat placówka, którą ja prowadzę, zajmuje się tym drugim końcem spektrum, czyli osobami, które wymagają znacznie więcej wsparcia, ale też w przypadku tych osób myślę, że bardzo wielu ludzi było ocenianych wcześniej jako osoby niepełnosprawne intelektualnie. Czy szkoła przysposabiająca do pracy Nie z tej bajki posiada konkretne zasady lub ramy zapewniające integrację uczniów z spektrum autyzmu? My jesteśmy taką kameralną placówką, mamy 24 uczniów i uczennic kilka. Właściwie jesteśmy takim podzielonym na klasy, ale jednym zespołem, który różne aktywności takie parazawodowe i edukacyjne i warsztatowe wykonuje razem, ale też bardzo często razem spędzamy czas. Bardzo często i bardzo dużo organizujemy wycieczek, wyjść, spacerów, odwiedzin. No i tutaj dochodzi też taki element trochę integracji też oczywiście z tymi osobami, które na zewnątrz, poza tymi bezpiecznymi ścianami szkoły Nie z tej bajki się spotykamy. Oczywiście oni mają bardzo specyficzny ten styl i sposób funkcjonowania, ale są tym zainteresowani, zaciekawieni i po prostu w najzwyklejszy sposób im tego potrzeba. Więc staramy się to robić. Chcemy ich konfrontować, bo zdajemy sobie sprawę z tego, że będzie ten moment, kiedy wyfruną z tego bezpiecznego gniazda. No i to trochę tak, żeby zobaczyć, czy sobie poradzą. No właśnie, i co później? Czy szkoła posiada partnerstwa lub programy wspierające przejście uczniów w spektrum autyzmu na rynek pracy? Niestety nie. Wskaźnik zatrudnienia, przynajmniej tych osób zdiagnozowanych i tych, które potrzebują większego wsparcia, jest naprawdę minimalny. W stowarzyszeniu mamy jedyną osobę, która pracuje. No i nie pracuje oczywiście na otwartym rynku pracy, tylko pracuje w Fundacji Leny Grochowskiej. Tak, jesteśmy z niego bardzo dumni i bardzo się cieszymy i dla niego widzimy, że to jest też sens jego istnienia i jak jest czasem się pojawiają jakieś fajne nawet wyjazdy i tak dalej, ale w dni pracy tego chłopca oczywiście priorytetem jest praca i on nie ma urlopu, nie ma wtedy pracy, to jest dla niego bardzo ważne, więc widać, jak istotny to jest element, no ale oczywiście nie ma takich miejsc, gdzie byśmy mogli to znaleźć. Jesteśmy mocno sfokusowani na tym, żeby w ramach naszych działań otworzyć przynajmniej 2-4 miejsca pracy. No jakieś pierwsze pomysły mamy, oczywiście najtrudniejsze to jest to, żeby to była działalność rynkowo opłacalna. Jakiej rady udzieliłaby Pani innym organizacjom, które chcą poprawić swoje praktyki zatrudniania osób w spektrum autyzmu? Takie dostosowanie rzeczywiście szyte na miarę i to na miarę nie ogólnie ze spełnianiem wytycznych, czy metodyk, czy zasad dostosowania charakterystycznych dla osób z autyzmem, ale do tej konkretnej osoby, bo jak to się mawia często, tyle autyzmów, ilu autystów i myślę sobie, że warto też na to zwracać uwagę. Oczywiście wychodzić od tych podstawowych, od tego dekalogu, nie wiem, jak strukturalizacja, wizualizacja czy organizacja miejsca pracy, ale z dostosowaniem do potrzeb tej konkretnej osoby. Co jeszcze? No, żeby się nie bać, że to na pewno bardzo trudna ścieżka i byłoby dobrze, gdyby w tym całym sektorze ekonomii społecznej, który teraz mocno wchodzi i się gdzieś rozbija, jednak duży nacisk był na tym aspekcie społecznym i tym zaspokajaniu potrzeb społecznych i wspieraniu po prostu tych osób. A no właśnie ta opłacalność ekonomiczna oczywiście jest istotna. To nie o to chodzi, żeby robić coś sztuka dla sztuki. Tu rzeczywiście ważne, żeby to chodziło o pracę, żeby było widać efekt tej pracy. Dziękuję Pani Kalino za rozmowę. Dziękuję.